Witam wszystkich na kanale International Citizen, a dzisiejszym gościem jest Jarek. Jarek jest już odrobinę osobą medialną, ma swój kanał na YouTubie, a także media społecznościowe. Można go odwiedzić też na Facebooku. Linki do jego kanału będą zamieszczone pod tym filmem. Przejdźmy więc do rozmowy. Czy mógłbyś przedstawić się widzom i opowiedzieć trochę o sobie? Mam na imię Jarek i rok temu wyprowadziłem się z Polski, ze swojego kraju i przemieszczam się po Azji Południowo-Wschodniej i z tego powodu też zacząłem swój kanał na YouTube Muszę lecieć, gdzie możecie obejrzeć parę filmów. Poza tym zajmuję się pracą zdalną, co ułatwia mi podróże i nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać. Witam wszystkich i cieszę się, że mogę tu być. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia z podróży do Azji, szczególnie do Tajlandii i na Filipiny? Pierwszy raz poleciałem do Azji 1,5 roku temu, czy prawie 2 lata temu. To była podróż do Tajlandii na jakieś 1,5 miesiąca i wtedy przemierzyłem i zarówno centralną część, północną trochę i trochę południowej. No i dla mnie to był duży game changer, tak w moim jakby sposobie myślenia i tym, jak postrzegałem świat, bo zobaczyłem pierwszy raz Azję, która bardzo się różni od Europy, też od Polski i na mnie to zrobiło duże wrażenie, bo poczułem się tak, jakbym był e, na tej samej planecie, ale na innym świecie. Jakby wszystko praktycznie jest inne, wszystko działa inaczej, są pewne podobieństwa, ale na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Zarówno ludzie, jak podchodzą do innych, do siebie, z jaką dozą ogromną szacunku, jak dużo się uśmiechają, jak łatwo jest to taki kontakt z ludźmi, bo nikt nie ma problemu z tym, żeby porozmawiać, nawet jak na ulicy się w cudzysłowie kogoś zaczepi. Wszyscy są bardzo serdeczni. E, Cenowo też wywarło to na mnie pozytywne wrażenie, bo za podobne pieniądze wydane w Polsce można mieć o wiele wyższy standard niż w naszym kraju. No jedzenie jest przepyszne w Tajlandii, widoki piękne, natura jest cudowna. E, No i później wróciłem do Polski i, i przeżyłem taki odwrócony szok kulturowy. Po powrocie do Polski byłem taki nie do końca zadowolony z tego, gdzie jestem, bo widziałem już, że da się żyć trochę inaczej i mm, powiedzmy spokojniej. Mm, I zdecydowałem się, myślałem o tym chwilę, po 2 miesiącach zdecydowałem się na to, żeby się wyprowadzić ze swojego kraju, więc zacząłem sprzedawać swoje rzeczy, które miałem. Klepnąłem bilet i po 3 miesiącach już byłem z powrotem w Azji i poleciałem na Filipiny. No i tam spędziłem parę miesięcy na Filipinach też. E, najpierw byłem w Cebu, Mualboal na tej samej wyspie, później to był... Gdzie później byłem? Bohol, Panglao, na pewno był Palawan. Tak, i pierwszy rzut to był chyba 3 miesiące na Filipinach. I później poleciałem, Sylwestra spędziłem na Filipinach swoją drogą z filipińską rodziną, a 1 stycznia już miałem lot do Wietnamu, tam spędziłem jakieś 3 tygodnie, niecały miesiąc. Kambodża 2 tygodnie, później znowu Tajlandia na 2 miesiące, powrót na Filipiny. Na Filipinach znowu spędziłem kilka miesięcy, chyba 5 miesięcy. I spędziłem głównie, wróciłem na Palawan jeszcze na chwilę, bo to piękne miejsce. Później poleciałem z Palawanu do Iloilo, gdzie mieszkałem 3 miesiące. To jest niesamowite miejsce, swoją drogą też świetne miasto. Bacolod, Talisay obok i jeszcze Guimaras, wyspa obok Iloilo, tam dosłownie 15 minut promem. No i po tych 5 miesiącach poleciałem do Tajlandii znowu, gdzie jestem teraz w Jomtien obok Pattaya. E, No i jeszcze będę tu niecałe 2 tygodnie i wracam znowu na Filipiny. Jakie rzeczy odpowiadają Tobie na Filipinach?
A co cię pozytywnie zaskoczyło, albo co cię negatywnie zaskoczyło? I jak to wygląda w zestawieniu z tymi pozostałymi krajami, które odwiedziłeś? No jeśli chodzi o Filipiny, to na pewno bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie to, mm, że otwartość ludzi. Mam wrażenie, że na Filipinach jest jeszcze łatwiej o kontakt taki interpersonalny z ludźmi niż w Tajlandii. Em, Znaczy na pewno też ma na to wpływ bariera językowa, która w Tajlandii trochę istnieje, zależy gdzie jesteśmy. Da się z Tajami dogadać tak trochę po angielsku, no tak z tymi młodszymi powiedzmy. Starsi niektórzy znają, bo gdzieś ich zawód tego wymagał, ale na Filipinach ta bariera językowa jest mniejsza, więc tu po angielsku jest bardzo łatwo się porozumieć, chociaż miałem sytuacje, w których widziałem, że gdzieś Filipińczycy nie do końca rozumieją, co mówię do nich, a jakby mój angielski jest taki całkiem przyzwoity, więc to nie było negatywne zaskoczenie, ale to było takie bardziej taka ciekawostka. To nie było negatywne zaskoczenie. Na pewno gościnność Filipińczyków mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Są bardzo gościnni. No samo to, że filipińska rodzina zaprosiła mnie na Sylwestra, kiedy tak naprawdę poznałem tylko jedną osobę z rodziny, widzieliśmy się raz czy dwa razy, to było dla mnie duże zaskoczenie. Yy, Jeden znajomy z Filipin, z jednego z moich odcinków z Bohol, zaprosił mnie do siebie też, przeprowadził się do Manili, zaprosił mnie do siebie na parę dni, żebym u niego się zatrzymał. To też było mega miłe. Em, Na pewno to. Na pewno też pozytywnie mnie zaskoczyło to, jak chętnie się dzielą różnymi rzeczami. No bo Filipiny to jest takie miejsce, gdzie generalnie ono może się kojarzyć z tym, że ludzie nie mają za wiele, no bo większość ludzi tam no nie jest zamożnych, żyje w takich dla nas, z naszego punktu widzenia, ubogich warunkach, a oni bardzo chętnie się dzielą tym, co mają. To dla mnie było bardzo pozytywne zaskoczenie. Czy nawet na ulicy ktoś, no tam to jest normalne, że sobie gdzieś siedzą przy sklepie i panowie sobie piją piwko czy tanduaja, ten filipiński rum i zagadują, żeby się dosiąść, choć może z nami. I to na przykład było dla mnie bardzo pozytywne. To w Polsce gdzieś tam czasem się zdarzało, że ktoś tam gdzieś zaprosił, żeby się spotkać czy razem spędzić czas, ale to nie jest w takiej skali jak tam. Nie jest w takiej skali jak na Filipinach. To na pewno mnie pozytywnie zaskoczyło. Mm, A z takich rzeczy, które nie do końca były po mojej myśli, to na pewno jeśli chodzi o jedzenie, kuchnia filipińska jest w dużej mierze mięsna. Ja jestem wegetarianinem, więc dla mnie em, Filipiny okazały się być krajem, w którym największym wyzwaniem było po prostu jedzenie zdrowo tak jak chcę, no bo mm, ich kuchnia nie jest za bardzo wegetariańska i często też widziałem takie zdziwienie na ich twarzach, kiedy chciałem coś zamówić i mówiłem, żeby było bez mięsa, czy coś, czy bez ryb, bez owoców morza, to byli tacy, widać był taki moment konsternacji, ale dołożyli wszelkich starań, żeby wyszło dobrze. Także to był taki negatywny aspekt dla mnie jako wegetarianina. Także mam nadzieję, że jak ktoś poleci tam i je mięsnie, no to że będzie zadowolony. No ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jak to mięsne jedzenie smakuje, w jaki sposób je przygotowują, no bo po prostu to nie był obiekt mojego zainteresowania. To był taki dla mnie mm, największy problem na Filipinach. Em, I jeszcze jedna rzecz, która ma swoje plusy i minusy. To, że tam jest taki slow life, że na wiele rzeczy trzeba poczekać, nawet jak się z kimś umówi na spotkanie, jak się zadzwoni, żeby na przykład dozorca coś naprawił w mieszkaniu, no to nie jest tak jak w Europie, w większości miejsc, no bo w Europie też mamy takie kraje, w których te rzeczy mogą dłużej trwać, jak na przykład Hiszpania jest taka easy living. Widać, że Filipiny po Hiszpanii trochę odziedziczyły po tych 330 latach. E, I to jest pozytywne i zarówno też negatywne. Filipińczycy są do tego przyzwyczajeni, więc u nich to jest normalne. A ja nie byłem wtedy, pierwszy raz jak byłem na Filipinach, nie byłem na pewno do tego przyzwyczajony, że umawiam się z kimś, ktoś mówi, że będzie na przykład na 13, jest 13, nie odzywa się,
o 14 dostaje wiadomość, że niedługo będzie i przychodzi na przykład na 15, 15:30. No i gdzieś w Polsce to mogłoby być odebrane jako taki gdzieś akt braku szacunku, nieposzanowania cudzego czasu, a tutaj po prostu, tutaj to jest normalne. Tak się przyjęło, tak się żyje, nikogo to nie dziwi. Więc dla mnie to było takie. mm, Potrzebowałem trochę czasu, żeby to zrobić, żeby się do tego przyzwyczaić. Teraz już mnie to nie dziwi i jakby no potrzebowałem chwili na to. Także z takich głównych pozytywnych i mniej pozytywnych rzeczy, no to takie mi przychodzą do głowy tylko chyba. Przez jakiś czas wiem, że pomieszkiwałeś w Manili i chciałem się zapytać odnośnie twoich doświadczeń odnośnie tego miasta i życia tam, z twojej perspektywy. W Manili byłem, mieszkałem chyba 1,5 miesiąca, czy troszkę więcej. Na pewno mogę powiedzieć, że to jest bardzo rozległe miasto, rozległa metropolia. Tam mieszka bardzo dużo ludzi. Nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba 10 milionów. Podejrzewam, że jakieś 15 milionów. Zależy kto jak liczy. Może nawet więcej. No to nawet jeśli przyjmiemy te moje 10, no to to jest więcej niż 1/4 całego naszego kraju. I to jest stolica Filipin. Także tam mieszka bardzo dużo ludzi, więc ta gęstość zaludnienia e, nie jest spora. Też trzeba mieć na uwadze to, że Manila, ludzie mieszkający w Manili w 60%, nie według mnie, według statystyk, mieszkają po prostu w takich ubogich dzielnicach, w slumsach. Więc to może dać obraz tego miejsca, już tak trochę rozrysować, jak to wygląda, ale jest to też miasto kontrastów trochę, bo mamy bogatsze dzielnice, takie biznesowe, na przykład BGC, czy obok BGC jest Makati. To są takie dwie główne dzielnice, gdzie ludzie spoza Filipin spędzają czas i tam zamieszkują, no bo po prostu są to mniej ubogie miejsca, są to miejsca, w których się więcej dzieje, można gdzieś wyjść do baru, klubu, jest dużo opcji, jeśli chodzi o jedzenie, no i mm, widać, że ten standard tam jest wyższy. No BGC zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o to, jak się prezentuje i jak się różni. No, nie jest częstym na Filipinach widok, żeby w jakiejś dzielnicy na prawie każdym rogu, żebyśmy mieli czy policję, czy jakąś ochronę, czy straż, która pilnuje porządku. Budynki, miejsca, wszystkie i chodniki są bardzo ładnie zachowane, czyste, także to zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. No i też ceny w BGC są wyższe ze względu na to, co mnie w ogóle nie dziwi. I, I to był taki pierwszy kontrast, który przeżyłem odwiedzając Manilę. Ja o Manili też trochę słyszałem od znajomych, czy z Filipin, czy z vlogów, które oglądałem i też gdzieś tam widziałem te miejsca, posłuchałem trochę. No to, co słyszałem, to, co było mi opowiedziane, to się sprawdziło. Manila jest takim miejscem, gdzie mm, tak jak powiedziałem, to rozległa metropolia, więc jeśli się chce przemierzyć jakąś odległość, no to trzeba się liczyć z tym, że potrzeba trochę czasu, a dodatkowo wpływ na to mają korki, no bo e, te korki w Manili no, są spore. Nie wiem, czy widziałem gdzieś większe niż w Manili w godzinach szczytu. Chyba nie. Więc żeby przemierzyć Manilę powiedzmy z jednego końca do drugiego w godzinach szczytu, no to nie polecam. Nie wiem, ile może zejść czasu. Ja mieszkałem najdłużej mieszkałem miesiąc, mieszkałem w Quezon City. Więc jak chciałem się dostać do Makati z Quezon City i brałem po prostu taksówkę, no to jechałem tam chyba 45 minut. I to była przejażdżka takim wieczorem późnym, prawie w nocy, więc to nie były godziny szczytu. Więc no, żeby tak 45-50 minut na taksówkę, powiedzmy, z jednego miejsca do drugiego, to jest sporo czasu. Mm, Ale z pozytywnych rzeczy to też to, że tak naprawdę Manila na Filipinach jest miejscem, w którym mamy dostęp do większości rzeczy albo prawie wszystkiego. W innych miastach aż tak tego nie doświadczyłem, czy w Cebu, czy w Iloilo. A w Manili jest o to bardzo łatwo. Trzeba tylko się dostać do odpowiedniego miejsca i można, czy nawet coś sobie kupić większego, mniejszego, czy coś zobaczyć, czy jakieś muzea większe. Mm,
to na pewno jest pozytywny aspekt. Tylko też warto pamiętać o tym, żeby jeśli ktoś będzie leciał do Filipin, to ja polecam zobaczyć Manilę i przeżyć, objechać ją, bo to też trochę otwiera głowę, ale wydaje mi się, że Manila niekoniecznie powinna być miejscem, taką pierwszą destynacją podróży na Filipiny. Na pierwszy ogień to polecam spokojniejsze miejsce, mniejsze miasto. Iloilo jest bardzo dobre na początek, czy Cebu jest bardzo dobre na początek. Polecam odwiedzić też Siquijor. To jest piękne miejsce, chyba jedno z moich ulubionych, które widziałem na Filipinach. Oczywiście nie widziałem wszystkich, ale Siquijor do tej pory jest chyba moim takim ulubionym miejscem, do którego chciałbym się udać, żeby poobcować z Filipinami i odpocząć. Manilę mamy już omówioną, tak wstępnie. A jakie są Twoje obserwacje na temat różnic w podejściu do relacji między Filipinami a Europą? Ciężko porównać co do Europy, co do całego kontynentu, bo mamy różne kraje i w jednych krajach ludzie są bardziej hermetyczni, w drugich mniej, więc może będę się trzymał takiego porównania bardziej do Polski. Em, Wydaje mi się, że Filipińczycy generalnie są bardziej otwarci na nowe znajomości, mm, ale równie łatwo też y, te znajomości są w stanie uciąć. Jeśli na przykład, nie wiem, będzie się dla nich. Ja tego nie doświadczyłem, ale bardziej słyszałem historię z pierwszej ręki, że jeśli gdzieś tam trochę można być dla nich nieuprzejmym czy coś, no to jakby tutaj nie ma elementu konfrontacji, także my sobie coś przegadamy w większości, wyjaśnimy sobie, zrozumiemy się i będzie ok. Zdarzają się takie sytuacje, ale słyszałem, że jak już dochodzi do jakichś takich nieporozumień czy trochę niesnasek, no to bardziej oni się odsuną niż gdzieś będą dążyć do tego, żeby dojść do porozumienia. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale to są rzeczy, które słyszałem. Tak jak mówię, nie doświadczyłem tego jeszcze i mam nadzieję, że nie doświadczę, ale na pewno widzę to, że bardzo łatwo jest wchodzić w jakieś relacje z Filipińczykami, o wiele łatwiej niż w Polsce. Mm, W Polsce jakby da się wyczuć, że jak rozmawiasz z ludźmi, no to no wiadomo, jedni będą bardziej otwarci, drudzy mniej, ale generalnie z mojego doświadczenia jest tak, że jesteśmy jako Polacy mniej otwarci na nowe znajomości, tak uogólniając. A tutaj to jest bardzo łatwo o znajomości. Zresztą oni sami zagadują, sami chcą nowego towarzystwa gdzieś. Jakby nie ma żadnej bariery, żeby kogoś poznać. To akurat jest bardzo fajne. A jeśli chodzi, nie wiem, czy pytasz o relacje ogólnie, czy jeszcze jakieś, chyba damsko-męskie masz na myśli, bo tu też jest duża różnica. Tak, o tym też możesz wspomnieć. Okej. No tutaj różnic jest dużo. Tak naprawdę, ale też chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze, że generalizuję, no bo jednostki mogą się też różnić w danych miejscach, w danych krajach. Z moich obserwacji wynika, że Filipinki są bardzo ciepłe, bardzo pozytywnie nastawione, umieją stworzyć taką bardzo przyjemną, miłą atmosferę, y, ale też potrafią no, dać w kość to złe słowo, ale y, no, słyszałeś na pewno termin filipińska drama. Tak, oczywiście. No, to takie rzeczy mogą się zdarzać. Gdzieś, jak dojdzie do jakiegoś nieporozumienia czy coś, no to może się zdarzyć, że dostaniesz jakieś takie wylewne wiadomości, jakieś powiedzmy mało przyjemne, e, ale to też jest oznaka tego, że im zależy. Tylko po prostu w taki sposób gdzieś to okazują, bo jest w nich ta frustracja, którą no przelewają na ciebie. Także z takim czymś można się spotkać. Nie należy się tym jakoś moim zdaniem bardzo przejmować, bardziej to zrozumieć, wtedy będzie też łatwiej. Ale na pewno są bardzo, kurczę, ja to lubię mówić generalnie o kobietach w Azji, że one są takie bardzo kobiece, bardzo takie zwiewne, lekkie, nawet w chodzie, czy jak gdzieś biegnie, bo się trochę spieszy, no to bardzo lekko biegną. To jest takie, bardzo kobiece są na pewno. I w większości
wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, jaka jest ich rola w takim konserwatywnym modelu relacji damsko-męskiej. U nas w Polsce ta konserwatywność, ona gdzieś zeszła na drugi plan już od jakiegoś czasu. Ja byłem wychowany w takim domu z konserwatywnymi wartościami, więc gdzieś to zostało mi tak mimowolnie przekazane, że to jest też taka moja preferencja. No ja to zauważam, to jest duża różnica. Na Filipinach kobiety wyraźnie wiedzą, jaka jest ich rola, czyli w ogóle nie ma dyskusji o tym, kto jest odpowiedzialny za to, żeby zapłacić na wyjściu. Nie ma w ogóle dyskusji o tym, nie wiem, kto chciałby ugotować, kto lubi gotować, czy kto sprzątnie. Jakby to są mocno zarysowane role. Oczywiście one się ucieszą, jeśli ty dla nich ugotujesz i będą bardzo wdzięczne za to, ale one jakby domyślnie one wiedzą, że to jest ich rola i one w tej roli chcą trwać. Bardzo dużo Filipinek, jak z nimi rozmawiałem, no to one bardzo chętnie zostaną taką kobietą w domu, żeby żyć w domu, zajmować się domem, zajmować się mężczyzną i je to uszczęśliwia, że one sprawiają, że ich mężczyzna jest szczęśliwy. I takie rzeczy często słyszałem. Także to jest dla mnie ogromna różnica, jeśli chodzi o Polskę versus Filipiny w kwestii kobiet. I też zauważyłem, że nie ma dla nich żadnego problemu, żeby z taką dostępnością w kwestii czasu, że ona nawet przyjdzie się z tobą spotkać, jeśli na przykład kończy pracę po, nie wiem, 10-12 godzinach, ona prosto z pracy, bo na przykład kończy wieczorem i ona prosto z pracy przyjedzie na spotkanie i jakby nie ma żadnego problemu. Nie ma tematu, że ona jest zmęczona, że jej się nie chce czy coś i no nie ma, jakby mniej problemowe są te relacje tutaj. W Tajlandii z kolei trochę to jest różnica też. Niby to jest też Azja Południowo-Wschodnia, ale w Tajlandii zauważyłem, mm, że rzadziej, i też jak znajomi mi opowiadają, rzadziej się to zdarza, że dziewczyna będzie aż tak chętnie się spotykać. Ona się spotka, ale jak jest zmęczona po pracy, to sobie trochę zostanie, odpocznie, może za dzień, za dwa i to takie jest pływające. A na Filipinach jest tak bardzo, no że one chcą spędzać czas. To jest też moim zdaniem duża różnica. Ciężko jest w punkt opowiedzieć o całym kraju, bo ludzie jako jednostki też się różnią, także to też Dokładnie tak. zależy na kogo się trafi, zależy kogo się wybierze, co kto lubi. Przejdźmy może do następnego pytania, a mianowicie, co Twoim zdaniem inni YouTuberzy pomijają, mówiąc o Filipinach? Myślę, że pomijają takie kwestie, które są bardzo delikatne, które mm, są bardzo delikatne i które nie wiem, może mogłyby kogoś urazić, może takie kwestie, które nie do końca często się zdarzają, ale są takim nieodłącznym elementem Filipin. Na pewno ja nie widziałem nigdy wypowiedzi na temat filipińskiego jedzenia okiem wegetarianina. Na to nie trafiłem, więc nawet nie byłem na to gotowy. Uważam, że warto, żeby ludzie byli świadomi na ten temat. Może coś w kwestii kulturowej, obyczajowej? Ludzie bardzo dużo mówią o Filipińczykach, że są bardzo mili, uśmiechnięci, gościnni i to jest wszystko prawda, ale różnicą kulturową jest też to, że tak jak wspomniałem, Filipińczycy nie są skorzy do jakiejś konfrontacji czy, czy krytyki, więc ja też nie polecam gdzieś z takim podejściem do nich podchodzić. No bo różnimy się jako narody i tutaj to są delikatne kwestie i bardzo łatwo też kogoś tutaj urazić w ten sposób. Nawet konstruktywną krytyką, nawet kiedy ona będzie uprzejmie przekazana, więc nie zawsze warto w taki temat tutaj moim zdaniem wchodzić. Tak samo nie warto wchodzić w jakieś tematy polityczne czy religijne, to też jest delikatny temat i wydaje mi się, że to są też rzeczy, które nie są poruszane na forum, jeśli ktoś mówi o Filipinach. No z mojej strony to jest taka informacja, żeby po prostu po przylocie tutaj nie robić tego, bo mm,
No bo jaki w tym sens, prawda? Różnimy się kulturowo. My jako Polacy jesteśmy tacy, że y, na te wszystkie tematy możemy rozmawiać i dla nas konfrontacja to jest coś codziennego, normalnego. Więc no tutaj nie na Filipinach. Na pewno to jest pomijane. Czyli jednym z grzechów głównych jest konfrontacja i krytyka, nawet jeżeli jest konstruktywna. Tak, moim zdaniem tego nie warto robić na Filipinach. Jakie są Twoje przemyślenia na temat wolności w Azji w porównaniu do Polski? Czuję się o wiele bardziej swobodnie i tak w cudzysłowie wolny w Azji niż w moim własnym kraju. To może niektórych zaskoczyć taka wypowiedź, ale naprawdę ja się tak czuję. Yy, No przykładem dobrym, jeśli chodzi o Polskę, yy, jest, jest to, jak się czujesz, kiedy, nie wiem, nawet jeśli nic złego się nie robi, tak jak ja, wszystko jest w porządku, no to gdzieś przechodząca policja czy przejeżdżający radiowóz, obserwująca policja, to we mnie zawsze budziło taki, mm, może nie stres, ale niepokój. Wiesz, że o, zaraz znowu do mnie podejdą, zapytają się, co robię, będą chcieli mnie spisać, zajmą mi pół godziny życia, na przykład. No to tu nie ma takiej sytuacji. Jak tu widzę policję, czy na Filipinach, w Tajlandii, obojętnie gdzie w Azji, nic nie czuję. Ja się cieszę, że oni tu są. Przynajmniej wiem, że nie będę widział nieprzyjemnych sytuacji. Nigdy mi się tu nie zdarzyła żadna nieprzyjemność ze strony władz, policji i tak dalej. Bardziej w drugą stronę są bardzo pomocni, bardzo uprzejmi. Ja też widzę, że z całkiem innym nastawieniem podchodzą do ludzi. U nas to tak bardziej w taki sztywny sposób. Tu jest bardzo na luzie. Ale oczywiście jak ktoś coś robi, czego nie powinien, no to trzeba się spodziewać szybkiej reakcji, bo no na przykład z tajską policją nie ma żartów. Już ja gdzieś słyszałem też różne historie. Nie byłem świadkiem, ale też widzę, jak ludzie tutaj szanują policję, czy w Tajlandii, czy na Filipinach, no to lepiej sobie tutaj nie pozwalać za dużo. Jak jest wszystko w porządku, jest spokojnie, to jest świetnie. Wszyscy mówią, dzień dobry, proszę pana, jak tam dzień, wszyscy mili, uśmiechnięci, to też sprawia, że tak swobodnie społecznie się człowiek czuje. U nas to już tak wchodzi, to ludzie zaczynają częściej mówić takie rzeczy i być takim miłym, ale nadal to jest bardzo duży kontrast między Polską a Azją. Tak na koniec, jakbyś miał wybór pomiędzy mieszkaniem w Polsce na stałe albo na Filipinach i musiałbyś wybrać jeden kraj, to w Twoim odczuciu, z Twojej perspektywy i w Twoim konkretnym wypadku, na co byś się zdecydował? Jest trudne pytanie, bo oba kraje mają świetne aspekty. Chciałem odpowiedzieć tak, że będąc na przykład na emeryturze w cudzysłowie, to bym się nie zastanawiał i bym żył na Filipinach. A w tym momencie życia, w którym jestem, gdzie chcę mieszkać do końca swojego życia, będąc zapewnionym, że mam pracę zdalną nadal, to bym wybrał Filipiny. Dobrze, jeżeli chodzi o pytania z mojej strony, to wszystko. Ale widzę, E, jaki uśmiech moja odpowiedź wywołała na twojej twarzy. Chcesz zostawić komentarz? e, e, To było podsumowanie, na które ty musiałeś odpowiedzieć, bo to jest tak, że to jest tak bardzo indywidualna sprawa, że jeżeli ktoś oglądając to, osoba przypadkowa chce dostać jakąś uniwersalną odpowiedź, na który kraj ma się zdecydować, to taką ogólną odpowiedź się nie da udzielić, bo to wszystko zależy od tego, kto co lubi. I te pytania bardziej mogą naprowadzić kogoś i uświadomić, żeby wyrobił sobie na tyle, na ile się da, własny pogląd na to, a nie są jakby wyrocznią w sprawie. Więc
tak Oczywiście. podkreślam na koniec, żeby wszyscy mieli jasność tego i nie rozumowali w sposób prymitywny, zero-jedynkowy, że on powiedział, że to jednak Filipiny. I dlatego ja mówię wszystkim, co oglądają, że on to powiedział z jego perspektywy, w jego sytuacji, tak jak on czuje, a każdy człowiek jest indywidualnym bytem, więc musi na podstawie oglądania różnych filmów wyrobić swoją własną opinię na ten temat. Więc dlatego ja doceniam to, że wziąłeś udział w tym odcinku i podzieliłeś się swoją perspektywą. Mam nadzieję, że ona pomoże innym widzom zobaczyć Filipiny też z kolejnej perspektywy, bo im więcej punktów odniesienia mamy, tym lepiej jesteśmy w stanie odnaleźć się na tyle, na ile się da w tej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Tak jest, ja się zgadzam. I tak jak powiedziałeś, nie warto sugerować się jedynie moją opinią, tylko potraktować to jako taki, no, referencję po prostu. I zebrać sobie informacje od wielu innych osób i czy nawet się odezwać do kogoś, kto robi vlogi. Ci ludzie bardzo chętnie odpisują na wiadomości, w większości podejrzewam. I podpytać o parę rzeczy, obejrzeć kilka vlogów. I ja na pewno, jeśli nie jesteście pewni, czy chcecie odwiedzić Filipiny, to ja polecam je odwiedzić, bo to bardzo ciekawe i unikalne miejsce. Dziękuję Tobie za wzięcie udziału w tym odcinku i za spędzony czas. I wszystkich jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia Twojego kanału na YouTubie, gdzie mogą się dowiedzieć więcej na temat Azji, na temat Filipin i Twoje przemyślenia w tych tematach. Dziękuję za oglądanie i zapraszam wszystkich do następnego odcinka. Cześć. Dziękuję również. Trzymajcie się, hej.